W dzisiejszym odcinku poopowiadam, jak to jest pracować na planie filmowym w Nowym Jorku. Także zapraszam. Statystka w Ameryce. Słuchajcie, pierwszą ważną lekcją, której się nauczymy, jest to, że nie można nagrywać na planach filmowych. Także niestety, ale na resztę odcinka zabieram Was na spacer przy okazji siebie. Będę Wam opowiadać o wszystkim tutaj z Central Parku. Tym odcinkiem chcę rozpocząć całą serię na temat mojej pracy na planach filmowych, jak to jest statystować, jak to jest być kogoś dublerem, jak to jest pracować ze znanymi ludźmi, jak się w ogóle za to zabrać, jak wygląda właśnie ten taki backstage pracy tutaj na planach filmowych w Nowym Jorku. Wszystkie te moje przykłady, które dzisiaj podaję, to jest wszystko na podstawie Nowego Jorku. Inne takie miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużo się kręci, to oczywiście LA, ale też na drugim miejscu jeszcze przed Nowym Jorkiem, Nowy Jork jest trzeci. Już teraz pokazuję po amerykańsku trzeci, ale w Polsce pokazuje się tak, a w Stanach tak, nieważne, dygresja. W każdym razie trzecim takim miejscem, gdzie właśnie się też dużo kręci, to jest Atlanta w Georgii. Tam mają super obniżki podatków dla właśnie filmowców, dlatego tam dużo studiów się wybudowało. Naprawdę żałuję, że ja nie miałam takiej osoby, która byłaby moim drogowskazem i pokazałaby mi, jak pracuje się na tych planach filmowych, opowiedziałaby mi o tym. Także ktokolwiek z Was chce pracować na planach filmowych w Nowym Jorku, ten odcinek Wam na pewno to ułatwi i pomoże wystartować. Także zapraszam serdecznie. Na planach filmowych możesz pracować z każdą wagą, z każdym wyglądem, w każdym wieku. Także to jest ta zaleta, że nawet jak na przykład szukasz innej pracy, a zdarza się tak, że jesteś akurat w Nowym Jorku albo mieszkasz w Nowym Jorku i właśnie szukasz nowej pracy, to jak najbardziej polecam tego typu właśnie pracę na planach filmowych, statystowanie. A więcej, dlaczego uważam, że warto tak pracować, opowiem na końcu tego odcinka, także zostań ze mną. Tutaj jest lekkie echo. W każdym razie, zacznijmy może od stron internetowych, na których możesz stworzyć swój profil. Wszystkie te strony są płatne, więc musisz sobie przeznaczyć określoną liczbę pieniążków na taką subskrypcję. Ja na początku starałam się jak najwięcej z tych stron sprawdzić i na każdej z tych stron przez jakiś czas miałam subskrypcję, żeby zobaczyć, która strona daje mi najwięcej prac. I okazało się, że znalazłam tam jedną stronę i w tym momencie subskrybuję tylko jedną stronę, która zapewnia mi wystarczającą ilość prac na planach filmowych, że już nie muszę robić tego outsourcingu na innych stronach, nie muszę nigdzie już na inne castingi się zgłaszać z innych stron, bo wystarczająco castingów i ofert pracy jest właśnie na tej jednej stronie. Te wszystkie strony, o których trzeba wiedzieć, pracując na planach filmowych w Nowym Jorku, to jest New York Castings, Backstage, Actors Access, no i Casting Networks, ta strona, która na mnie działa najlepiej. I Casting Networks ja płacę akurat około $25 miesięcznie i za to mam nieograniczoną liczbę zdjęć, które mogę wrzucić, na podstawie których agenci wybierają. Mogę wrzucać tam jakieś wideo, żeby ktoś zobaczył mój reel. Także to ja na tym etapie jakby swojej pracy już płacę te $25, bo potrzebuję tego jakby, żeby znajdywać lepsze oferty. Natomiast jak się zaczyna, to chyba ta podstawowa wersja kosztuje 15 i tam trzeba sobie zobaczyć. W każdym razie Casting Networks to jest ta strona, z której najwięcej jest pracy na planach filmowych. Natomiast jeśli chodzi o grupy na Facebooku, to takie dwie, z których ja korzystam, to jest NYC Starving Artists and Models. Tam często są jakieś prace, a także Background Actors of NYC. Tam też są czasem jakieś prace. Najważniejsze to zacząć de facto, także zachęcałabym właśnie do rozpoczęcia przez założenie swojego profilu, zrobienie sobie ładnego zdjęcia, tak zwanego headshota, bez żadnej czapki, bez żadnych okularów przeciwsłonecznych. Zwykłe zdjęcie, najlepiej gdzie jest się uśmiechniętym albo gdzie wnikliwie się patrzy w kamerę. To jest mój headshot, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. I używam tego headshota od 3 lat. Wkrótce będę musiała sobie już odnowić, bo też te zdjęcia jakby trzeba sobie
odnawiać co jakiś czas, żeby uaktualnić swój obecny wygląd. Jeśli chodzi o agencje castingowe, to jest ich kilka w Nowym Jorku. Największą i najbardziej popularną, i też chyba w LA jest najbardziej popularna i największa, to jest Central Casting. I do Central Casting trzeba się niestety przejechać z dokumentami, bo wszystkie te prace, o których ja tutaj mówię, to trzeba mieć papiery. Także to też powinnam była zaznaczyć na początku. Da się też znaleźć na tych stronkach pracę za cash i non-union, ale to zaraz też za chwilę o tym będę mówić. Natomiast jeśli chodzi o te agencje, to właśnie Central Casting jest taką największą i trzeba na ich stronie sobie zobaczyć, jak tam, o której, w jakie dni można do nich przyjechać, żeby się zarejestrować w systemie i oni później normalnie wysyłają Ci SMS-a, czy jesteś dostępna wtedy, wtedy i wtedy, mamy taką i taką pracę na tym i na tym planie filmowym. Albo szukamy osób, które potrafią, nie wiem, śpiewać, grać na czymś, robić manicure, ścinać włosy. Będę robiła zresztą kolejny odcinek w tej serii. Będę opowiadać, jak oszukałam agencję castingową, że potrafię ścinać włosy, że pracowałam jako fryzjerka. Dzięki czemu dostałam mega fajną rulkę, także o tym opowiem. Natomiast oprócz Central Castingu mamy jeszcze Grant Wilfrey, mamy Waldron Casting, mamy Key Casting, mamy Rita Powers Casting, jeszcze jest Comer Casting. Także tych agencji faktycznie jest multum, natomiast wszystkie te agencje korzystają z tej jednej strony internetowej, Casting Networks, i wszyscy tam wrzucają swoje prace, swoje dostępności i wtedy się po prostu aplikuje, jak ma się już tą subskrypcję wykupioną na miesiąc, to normalnie się na to klika, że jest się dostępnym i wtedy można w ten sposób dostać pracę. Natomiast wyjątkiem jest Central Casting, który ma najwięcej de facto prac, najwięcej filmów i seriali jest kręconych właśnie poprzez tą agencję tutaj w Nowym Jorku i wtedy trzeba jednak tam pojechać. Inne produkcje można spokojnie online znaleźć, jeśli chodzi o Central Casting. Najpierw trzeba tam się pojawić osobiście. Skoro wciąż tu ze mną jesteś, dziękuję, ale to też znaczy, że jesteś zainteresowany, zainteresowana tym tematem. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do polajkowania tego wideo, żeby trochę pomóc temu algorytmowi YouTube'a, żeby więcej osób mogło zobaczyć to wideo. Bardzo Ci dziękuję z góry. Natomiast jeśli chodzi właśnie o pracę na planie, co jeszcze trzeba wspomnieć, to jest podział na osoby, które są w związkach zawodowych i które nie są w związkach zawodowych. Naturalnie, jak tutaj przyjechałam na początku, byłam bezzwiązkowcem. Jest kilka sposobów na to, żeby dostać się do związków zawodowych. I tym takim najprostszym sposobem, moim sposobem zresztą, który sprawił, że ja stałam się członkinią SAG-AFTRA, to jest zdobycie 3 tak zwanych waiverów. Nie będę teraz się zagłębiać, jak dostać te waivery. Trzeba mieć po prostu jakieś specjalne albo umiejętności, albo konkretny wzrost, wagę, wygląd potrzebny do jakiegoś projektu. Na przykład ja jednego z waiverów dostałam za to, że wyglądałam jak jakaś tam aktorka i zrobili ze mnie dublerkę. I jako że non-union nie mogą, czy bezzwiązkowcy, non-union tak się mówi, jako że oni nie mogą takich mieć prac, to dostaje osoba non-union taki właśnie waiver, ma lepiej płaconą tą stawkę za ten dzień i to jest pierwsza z 3 prac, które sprawią, że może dołączyć do związków zawodowych, które kosztują $3,500. Samo uczestnictwo, jakby wstąpienie do związków, $3,500. No i później dzięki temu ma się oczywiście emeryturę, jak się wystarczająco pracuje na planach, ubezpieczenie zdrowotne, podobnie jeśli się pracuje na planach. Także to jest właśnie to bycie związkowcem, że przychodzi to z benefitami. Zrobię oddzielny, specjalny odcinek w różnicy pracy jako bezzwiązkowiec i jako osoba ze związków zawodowych, bo różnica jest naprawdę olbrzymia, chociażby to, że nawet lepsze jedzenie często dostajemy na planie ci ludzie w związkach zawodowych. Albo no to, że płaci nam się więcej, to jedno, ale na przykład ktoś zapali takiego sztucznego papierosa na planie, bo one są robione z ziół. Zielarskie takie papierosy, śmierdzi to jak cholera. W każdym razie ktoś zapali takiego papierosa albo potrzebny jest dym w scenie,
dostajemy ekstra kasy jako związkowcy. Jak zacznie nam padać deszcz i będą musieli przykryć kamerę, żeby się nie zmoczyła, też dostajemy ekstra pieniądze. Ekstra pieniądze za na przykład przyniesienie rekwizytu typu twój telefon albo jakiś plecak. Ekstra pieniądze za dodatkowe ciuchy, które trzeba nosić, bo jest kilka scen do nakręcenia, gdzie proszą cię, zostawią tych samych statystów, ale na przykład zmienią im tylko ciuchy. I bezzwiązkowcy nie dostają za to ekstra kasy, natomiast związkowcy już tak. I to naprawdę można sobie fajnie uciułać w ciągu takiego jednego dnia pracy. Na przykład jak nas nie karmią dłużej niż 6 godzin, to co pół godziny dostajemy tak zwane meal penalty. To też jest fajne, to jest też zawsze jakiś taki bonus bycia właśnie w związkach zawodowych, aktorskich. No ale tak jak mówię, na ten temat zrobię cały oddzielny odcinek. Dzięki pracy na planach filmowych poznałam lepiej miasto, lepiej niż taka osoba, która zawsze jeździ do tego samego miejsca, a ja zaczęłam pracę po jakichś pół roku, prawie roku, odkąd przeprowadziłam się tutaj, zaczęłam właśnie pracę na planach filmowych, już ponad 5 lat. I powiem Wam, że to jest fajna praca właśnie po pierwsze na poznanie miasta. Po drugie, między pracą, której szukasz na stałe, akurat teraz doszliśmy tutaj do Wielkiego Jeziorka, ktoś sobie tutaj fotki strzela, to Wam tylko pokażę, jak ładnie w Central Parku. Także to, że poznaję miejsca, wchodzę do miejsc, w których normalnie nigdy by mi nie było, typu jakiś hotel Plaza albo gdzieś jakiś dach jakiegoś budynku z niesamowitym widokiem. Ja tutaj Wam zresztą pokażę jakieś różne zdjęcia z miejsc, w których udało mi się pracować, do których bym normalnie, no nie miałabym wstępu, bo jak? Nie jestem z tej klasy jakby społecznej, żeby mieć kontakt z tymi osobami, które po biliony dolarów zarabiają i mają takie apartamenty. W każdym razie, także to jest dobra praca też, jeśli szukasz właśnie jakiejś innej pracy, na chwilę zawsze można do tego wrócić, to nie jest coś, nie ma tej takiej presji, że trzeba tam zawsze być, po prostu mówisz, kiedy jesteś dostępna, kiedy nie jesteś dostępna i idziesz do pracy wtedy, kiedy Ci to pasuje. Dodatkowo na planach Cię oczywiście karmią, także już to karmienie sprawia, że co najmniej te $20 dziennie się oszczędza na jedzeniu, no bo nie oszukujmy się, jedzenie jest dość drogie tutaj w Nowym Jorku. Karmią Cię, zawsze jest jakoś przygodowo, ciekawie. Miałam taki tydzień, że w jeden tydzień zdarzyło mi się, że grałam zakonnicę i na innym planie w ten sam tydzień prostytutkę. Także ten wachlarz ról, Boże, jaka ja jestem w ogóle, jaki mam zakres tych umiejętności statystowania. Dzięki temu statystowaniu ja na przykład wiem, jakiego makijażu mogę się spodziewać. Ile muszek. Ale właśnie, aż mnie zamuliło trochę. W każdym razie, dzięki temu, że statystuję już od prawie 5 lat, to wiem, w jakich okresach w historii, jak wyglądały kobiety, jak się ubierały, wiem, jakie samochody wtedy były, jak wyglądała ta kultura. Wiem, na jakich planach na przykład nie uda mi się pracować, bo mam za długie włosy, albo mam grzywkę, to też na niektórych planach przez to się nie uda pracować. Także to też jest fascynujące, że się bardziej można dowiedzieć więcej, no po prostu o świecie i są efekty specjalne, z którymi pracowałam, też będę o tym odcinki robić. I to tyle, jeśli chodzi o pracę na planach filmowych. Chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania, polajkowania i może wrzucenia jakiegoś komentarza, co chcielibyście bardziej wiedzieć, czy interesują Was bardziej plotki z backstage'u, na przykład co nosi przy sobie J.Lo, albo która aktorka była absolutnie najpiękniejsza, jaką w życiu widziałam, albo co powiedziałam Spielbergowi, to też po prostu dawajcie znać, będą te odcinki. Będę starała się też jakby być tym takim mentorem młodych osób, które przylatują do Nowego Jorku albo do Stanów i chciałyby też popracować właśnie w tym entertainment industry. Zacząć od tej strony właśnie statysty, może później stać się związkowcem, tak jak ja, i już dostawać jakieś mniejsze rólki. Wszystko można, trzeba mieć tylko odwagę i jaja, żeby iść do przodu i spróbować to robić. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Pozdrawiam serdecznie. Statystka z Ameryki. Na razie, pa!